una cada hora. ¡Para Guatemala! Witamy Was z Antigui w Gwatemali. Siema. Właśnie wspięliśmy się na wzgórze Serra de la Cruz, z którego widać pięknie całe miasto i wulkan. De Agua. Tak. W przypadku dobrej pogody można nawet zobaczyć stąd wulkan Fuego, z którego czasami bucha trochę dymu. Aczkolwiek my go dzisiaj nie widzimy. Piękna jest pogoda, mamy piękne widoki i Antigua jako była stolica Gwatemali robi naprawdę ogromne wrażenie. I warto tutaj się wybrać, żeby zobaczyć te piękne kolorowe uliczki i stare budynki, które robią naprawdę niezłe wrażenie. Idziemy zdobywać Gwatemalę. Antigua. Dawna stolica Gwatemali, znana wcześniej jako Santiago de Guatemala. Założona w 1524 roku na terenie podatnym na trzęsienia ziemi, nie ma kolorowej historii. Nawiedzana przez liczne pożary, powodzie i trzęsienia ziemi, była niszczona i odbudowywana wielokrotnie, aż do XVIII wieku, w którym trzęsienie Santa Marta zniszczyło ją niemalże doszczętnie. Po tej katastrofie władze postanowiły przenieść stolicę do bezpieczniejszego regionu, który dziś znany jest jako Guatemala City. Pomimo tego w mieście pozostała garstka rdzennych mieszkańców, która z pomocą inwestorów przybyłych niemalże cały wiek później przywróciła miastu dawny blask. Miasto otoczone jest 3 wulkanami: Agua, Acatenango i Fuego. Ten ostatni dostarcza mieszkańcom nie lada adrenaliny, wybuchając średnio od 8 do 14 razy w trakcie godziny. Erupcje te są w większości przypadków drobne i raczej nieszkodliwe. Jednakże 2 lata temu jedna z nich przerodziła się w koszmar, zabierając ze sobą śmiercionośne żniwo. Pomimo nawracających katastrof, dziś Antigua tętni życiem i przyciąga do siebie liczne grono turystów. Dzięki patronatowi UNESCO, który wpisał Antiguę na listę światowych dziedzictw, budynki w mieście do dziś zachowały swój dawny barokowy urok, a dobrze zakonserwowane ruiny wciąż cieszą oczy odwiedzających. Times another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the who goes through. Siemanko. Cześć. Jedziemy właśnie Chicken Busem. Nowe przeżycie, nowy środek transportu. A czemu Chicken Bus? Przy dłuższych dystansach kierowcy sobie własne wyścigi Urządzają i i wyprzedzając pojazdy patrzą, który stchórzy pierwszy. Tak, dlaczego Chicken Bus? Dlatego chicken. A teraz musimy kończyć, bo trzeba zapłacić. Jesteśmy w San Pedro nad jeziorem Atitlan. Jest to podobno najbardziej rozrywkowe miasteczko nad całym jeziorem. Jedno z bodajże 7, które się tutaj znajdują. Każde miasteczko, które jest naokoło jeziora, ma jakiś swój specyficzny klimat. My wybraliśmy akurat ten klimat bardziej imprezowy, ale można też znaleźć tutaj różne ciekawe inne miasta. Jeśli chodzi o samo jezioro, jest bardzo urokliwe. Naokoło nas otaczają nas piękne góry, 3 wulkany. Jeśli pogoda dopisuje, to można zobaczyć wszystko bardzo klarownie.
nam ta pogoda raz dopisuje, raz nie. Z rana jest piękne słońce, po południu, kiedy chcielibyśmy oglądać zachód słońca, który podobno jest przepiękny, niestety robi się pochmurnie i nie widać prawie nic. Z miasta do miasta można się takimi właśnie łódkami przepłynąć, jak tam widzicie. Łódki są stosunkowo tanie, kosztują około od 10 do 20 kecali w jedną stronę, płyną dosyć szybko w zależności od tego, jak daleko oddalone jest miasto. I prawda jest taka, że to jest jeden z najbardziej popularnych środków transportu tutaj wokół jeziora, ponieważ jadąc naokoło zajmuje to dużo więcej czasu niż przepływając łódką. Lokalni ludzie używają również tego środku transportu. I co jest jeszcze ciekawe, w tym jeziorze w okolicach miast nie poleca się kąpać. To raczej niewskazane ze względu na to, że można się troszkę pochorować. Słyszeliśmy o jednym chłopaku, który się pochorował od kąpieli tutaj, a również czytaliśmy, że nie jest to wskazane. Oglądaliśmy ludzi, którzy się kąpią tutaj, ale znaczy się myją w jeziorze i to są raczej lokalni ludzie, którzy oszczędzają wodę i myją się tutaj w jeziorze, więc nie jest to zbyt przyjemne miejsce do kąpieli Dużo lokalnych wodno-słonecznych. ludzi też w tym jeziorze robi pranie, jak można zauważyć w całym mieście. Są porozstawiane stoiska i biorą babki sobie ubrania. No i tak, te wszystkie detergenty, no ludzie myją włosy w jeziorze, myją siebie, no to możecie sobie wyobrazić, co się tutaj dzieje. No po prostu się nie poleca kąpać w okolicach miast w tym jeziorze, bo można coś złapać. Yeah, 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 yeah. And they say, oh, promesas una vez más, que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que Właśnie przypłynęliśmy do San Marco, do jednej z miejscowości, które znajdują się nad jeziorem Atitlan. Łatwo się tutaj dostać, bo do każdej miejscowości płyną łódki. A klimat, który tutaj panuje, jest bardzo mocno hipstersko chillowy. Trochę jak w wiosce Kryszny na Woodstocku, bo wszystko tutaj ma takie hinduskie, buddyjskie klimaty. No i właśnie chyba idziemy taką główną uliczką i wszędzie widzimy jakieś wegańskie knajpki, piękne murale, popatrzcie. No i tak to tutaj wygląda, tak się życie toczy. Słyszeliśmy, że jest tu bardzo, bardzo chillowo, więc przyjechaliśmy zobaczyć.
jeśli chcecie tu przyjechać na dłużej, to jest naprawdę co robić. My mieliśmy tutaj raptem Ładnie. 2 dni, 3 dni, tak 2,5 właściwie i chcieliśmy po prostu się wychillować, co nam się udało, z ładnym widoczkiem, napić się pysznej gwatemalskiej kawy, zjeść trochę dobrego gwatemalskiego jedzenia, ale są wycieczki organizowane na okoliczne wulkany. Można wynająć kajak za 15 kecali, to jest jakieś 7,5 zł za godzinę. Można popłynąć samemu do okolicznych miasteczek. Można również wieczorem po ciężkim wspinie na wulkan wybrać się do spa z wodą termalną, które też nie jest drogie, ponieważ wstęp do Les Termales, który oferuje gorące kąpiele z wodą termalną, kosztuje 50 kecali od osoby, pod warunkiem, że jesteście we dwójkę lub więcej. To jest około 25 zł i można wziąć swoje przekąski, swoje napoje i można spędzić tam tyle czasu, ile tylko się chce. Wieczorami organizowane są tutaj przeważnie imprezy, karaoke, beer pong, lekcje salsy, więc dzieje się wieczorem. I wiele ludzi przyjeżdża tutaj na kursy językowe. Jest bardzo dużo szkół języka hiszpańskiego. Ludzie przyjeżdżają tutaj na przykład na tydzień, przez tydzień uczą się języka. Jest to bardzo popularna metoda tutaj w Gwatemali, więc jest naprawdę co robić. Są wycieczki na okoliczne pola kawy, są wycieczki na koniach. Ciekawostką jest jeszcze to, że dużo jest tu Żydów. Tak, i miasteczko San Juan właściwie jest od 2014 miejscem urzędowania ortodoksyjnych Żydów, więc nie zdziwcie się, widząc napisy żydowskie tutaj na restauracjach. Wszędzie są koszerne knajpy, gdzie można zjeść koszerne jedzonko, pyszne falafele. Więc naprawdę można spróbować tutaj pysznej koszarnej kuchni. Polecamy. Spodobał Ci się ten odcinek? Zostaw pod filmem łapkę w górę lub komentarz, a przede wszystkim zasubskrybuj nasz kanał. Ale patrzcie, jaki mamy klimacik w ogóle w autobusie. Męża nie kręcę, bo mąż jest zły, więc nie ma sensu. Jedziemy takim fajnym chicken busem. Będzie na pewno wesoło.